Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku projektu na piątkę i jednocześnie drugiej części materiału poświęconego malowaniu tej oto przyczepy. Spróbuję Wam gdzieś tutaj podlinkować pierwszą część tego materiału. Jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, to zapraszam. Tam w komentarzach działo. Wiele osób pisało, że takie malowanie przyczepy Raptorem i wałkiem, to bez sensu jest, że tego się nie da zrobić dobrze, że oczy bolą, jak to malowanie wygląda. Jeśli ktoś nie oglądał, to serdecznie zapraszam, żeby zobaczyć, jak to wyglądało na początku, jak te prace przebiegały i kolejne etapy tego malowania, jak wyglądały. Ja jestem święcie przekonany, że jednak da się zrobić to ładnie i spróbuję tak to zrobić. I mam nadzieję, że w komentarzach napiszecie, jak Wam się podoba ten efekt końcowy już po pomalowaniu całości. Także zapraszam, ja się przebieram i biorę się za malowanie. Ponieważ przyczepa już sobie stała, trochę czasu minęło, kilka dni od kiedy malowałem tą warstwę, bo w międzyczasie to musiałem porobić jeszcze parę innych rzeczy, chociażby okienko, które tam na górze zostało zmniejszone. To jeszcze wziąłem całą przyczepę, odpyliłem kompresorem i przemyłem zmywaczem, żeby nie była zakurzona, żeby ta farba lepiej się przyczepiała. Więc teraz już jest chyba wszystko gotowe. Rozrabiam farbę i biorę się za malowanie kolejnej warstwy. No dobra, znowu biła 23:30, a ja wciąż walczę tutaj w hali z przyczepką, ale to nic, efekty myślę są. Została nałożona kolejna warstwa, już tym razem trzecia i przyczepka myślę, że wygląda coraz lepiej. Ten kolor również jak dla mnie wygląda naprawdę coraz fajniej i powoli zaczyna przypominać ten, który chciałem mieć na przyczepie, a nie ten, który wyglądał po pierwszej czy po drugiej warstwie. I tak jak podejrzewałem i mówiłem o tym w pierwszej części, z każdą kolejną warstwą, gdy ta warstwa Raptora będzie coraz grubsza, będzie coraz mniej przebijać, ona będzie coraz bardziej jednolita, nie będzie widać już takich mazajów i takich miejsc od wałka. Także jestem z tego jak na ten moment zadowolony. Zaraz pokażę Wam jeszcze z bliska, jak to wygląda. W tym momencie cała przyczepa jest dookoła pomalowana i na tym etapie zeszło mi 5 puszek Raptora. Także myślę, że nie najgorzej i jeszcze sporo mi tej farby zostało, ale na pewno jeszcze przynajmniej jedną warstwę będę musiał położyć. I tam na dachu przy okienku jest o jedną warstwę mniej, więc tam będę musiał domalować. Dobra, pokażę Wam jeszcze z bliska. Strukturka wygląda mniej więcej w ten sposób. Może jeszcze tutaj z tej strony.
Nie wiem, czy w tym świetle będzie to dobrze widać, ale starałem się nie porobić zacieków i nałożyć ją w miarę równo. Tutaj jest tak. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy jest dobrze, czy jest źle. Dach jest jeszcze mokry. Wygląda w ten sposób. Witam Was kolejnego dnia. Oczywiście ja w dalszym ciągu tutaj zajmuję się malowaniem przyczepy. Tak jak mówiłem, są położone 3 warstwy, więc przebieram się i kładę 4. Zobaczymy, może to już będzie ostatnia. Jak widzicie, pracy jest sporo, ale naprawdę miło patrzeć, jak z dnia na dzień ta przyczepka zaczyna wyglądać coraz fajniej. I myślę, że jeszcze jak wlecą tutaj nowe przyciemniane okna i ciemne dodatki, to w połączeniu z tym kolorem naprawdę nabierze takiego fajnego, nowoczesnego wyglądu i będzie naprawdę cieszyć oko. Także zabieram się do pracy. Kolejna puszka Raptora za mną i udało mi się tą puszką pomalować w zasadzie cały dach. Tak to wygląda tutaj od góry. Nie jest jeszcze idealnie, miejscami troszeczkę przebija, ale myślę, że idzie ku dobremu. Z bliska pokażę Wam, jak to wygląda. Zobaczcie, tak wygląda ta strukturka, tak ta farba kryje. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba, co o tym sądzicie, a ja rozrabiam kolejną puszkę i teraz lecę ze ścianami. No dobrze, słuchajcie, kolejna ściana jest kolejną warstwą wymalowana. Ja nie będę może Was już zanudzał i tutaj zmuszał do oglądania, jak schnie farba, więc może zróbmy w ten sposób, że ja sobie będę tutaj jeszcze nakładał kolejne warstwy. W niektórych miejscach już chyba ta farba naprawdę dobrze pokryła i nie będę już ich kolejny raz malował, natomiast są jeszcze takie miejsca, które wymagają położenia jeszcze jednej warstwy. Tak czy inaczej, myślę, że zobaczymy się na koniec, na podsumowaniu. Pokażę Wam dokładnie z każdej strony tą przyczepę, jak to wyszło. Natomiast może kilka jeszcze zdań o tym, jak się maluje tą farbą i tym wałkiem, który wybrałem. I słuchajcie, ja nie jestem ani lakiernikiem, ani malarzem. Maluję Raptorem pierwszy raz, więc też to są takie uwagi, że tak powiem, na gorąco po tych warstwach, które udało mi się położyć, ale z każdą kolejną warstwą widzę pewne niuanse, których nie byłem świadom na początku, więc może jeśli ktoś też jeszcze nie malował albo malował mniej ode mnie, nie zwrócił na to uwagi, więc informacje może będą dla takiej osoby cenne. Myślę, że osoby, które żyją z tego, że malują przyczepy, mogą w tym momencie nie do końca być zadowoleni z tego, co powiem. Tam w jednym chyba w komentarzu pod ostatnim filmem o malowaniu jedna osoba pisała, że bolą oczy, jak patrzy na to malowanie. I tutaj strasznie szła jakby w stronę, że pistolet jest jedynym słusznym rozwiązaniem, bo wałkiem to brzydko i te wałki się niszczą, rozpuszczają i trzeba będzie cały worek tych wałków na przyczepę. Ja powiem w ten sposób, jeśli ktoś zajmuje się malowaniem, to zapewne komentując tamten
materiał, był świadom tego, że komentuje bardzo wczesny etap prac. Tam była położona dopiero jedna czy dwie warstwy. No i siłą rzeczy te warstwy były cienkie, przebijały, i wyglądało to tak, jak wyglądało. Natomiast jestem przekonany, że ta osoba również wiedziała, że po położeniu kolejnych warstw to będzie wyglądało zupełnie inaczej. Natomiast wracając do tego komentarza, myślę, że tutaj nie o ból oczu chodziło, tylko jednak o ból innej części ciała. Nieważne. Wracając do tych wałków i malowania Raptorem wałkiem. To nie jest żadna reklama i producent tych wałków nic mi za to nie płaci, a szkoda, bo mógłby. Jeśli chodzi o te wałki, to moim zdaniem spisują się one świetnie. Nakładają farbę bardzo równomiernie w ten sam sposób. W ogóle nie występuje problem rozpuszczania się tych wałków. Ja dzisiaj całą tą przyczepę maluję jednym wałkiem i pewnie będę malował do końca dnia tym jednym wałkiem. Totalnie nic się z nim nie dzieje. Nie gubi w zasadzie włosów. Czasami pojawi się jakiś pojedynczy włosek, ale naprawdę to jest bardzo, bardzo minimalne. Natomiast jeśli chodzi o samo malowanie, ja Wam zaraz pokażę to z bliska i tak pod światło, żeby to naprawdę było dobrze widać. Taka moja rada jako laika. Jeśli chodzi o nakładanie tej farby, to być może to zauważyliście, ja staram się ten ostatni ruch robić zawsze w tą samą stronę, po to, aby ta struktura kładła się w tą samą stronę. Jeśli będziemy tak mazać w te i we w te, to będzie taki efekt, że na jednym fragmencie ta struktura będzie ciągnięta w jedną stronę, a na innym fragmencie będzie ona ciągnięta w drugą stronę. I później jak się popatrzy pod światło, to widzimy coś takiego, że w jednych miejscach to malowanie błyszczy się bardziej, w drugich mniej. Są takie po prostu pasy od wałka. Wydaje mi się, że to właśnie z tego wynika. Więc ja robiłem w ten sposób, że rozprowadzałem sobie tą farbę, ale później już ten ostatni ruch zawsze starałem się pamiętać, żeby robić w jedną stronę i wygląda to przynajmniej na razie, jeszcze ta farba nie wyschła, naprawdę równo nie widać za bardzo tych łączeń pomiędzy kolejnymi pasami, gdzie ten wałek był ciągnięty. No i druga ważna sprawa, warto pamiętać, żeby kończyć malowanie w takich miejscach typu właśnie jakieś przetłoczenie, jakieś zagięcie, po to, żeby nie kończyć w takich totalnie płaskich, gładkich miejscach. Wtedy jest to zdecydowanie mniej widoczne, mniej rzuca się w oczy. Ok, tyle się nagadałem, pokażę Wam może z bliska, jak to wygląda. Zobaczcie, pokażę Wam to na zbliżeniu i właśnie tak pod światło. I tak to wygląda, tak się prezentuje ta strukturka. Na ten moment nie widzę jakichś zacieków, jakichś takich miejsc gorzej wyglądających oraz też nie widać za bardzo łączeń po tym wałku. Oczywiście ta moja przyczepa nie była idealnie gładka, ona też już ma swoje lata, więc pod światło, przynajmniej na razie jak ta farba jest mokra, widać czasami jakieś nierówności. Ale myślę, że jak na pracę nie lakiernika, nie laika, osoby, która robi to dla siebie i niekomercyjnie, to myślę, że nie wyszło to najgorzej. Jak dla mnie jest ok. Ale też, żebyście dobrze mnie zrozumieli, to nie jest tak, że ja twierdzę, że to jest pomalowane idealnie. Na pewno jest mnóstwo osób, które pewnie pomalowałyby to naprawdę o wiele, wiele lepiej. Nie twierdzę też, że malowanie wałkiem to jest idealna metoda i lepsza od pistoletu. Nie jest lepsza, jest po prostu inna. Każda z metod ma swoje plusy i minusy. Na pewno pistoletem da się to zrobić pewnie sprawniej, pewnie da się to zrobić bardziej równomiernie. Jeśli ktoś jest specjalistą i zna się na malowaniu pistoletem, to jestem przekonany, że jest w stanie pomalować taką przyczepę ładniej. Natomiast ja nie jestem specjalistą od malowania pistoletem. Nigdy pistoletem nie malowałem, a wałkiem malowałem parę razy w życiu i stwierdziłem, że ta metoda jest po prostu dla mnie prostsza, wygodniejsza i bezpieczniejsza. Jest mniejsze ryzyko, że porobię zacieki, dlatego też się na nią zdecydowałem. Nie wymaga też ona zaplecza warsztatowego.
oraz dla mnie ma ten plus, że jeśli bym na przykład za jakiś czas chciał zrobić jakąś poprawkę, gdzieś coś domalować, to idę do sklepu, biorę taki sam bądź podobny wałek i jestem w stanie w miarę jednolicie taką poprawkę zrobić, czy domalować gdzieś jeszcze jakiś element, gdybym na przykład coś chciał wymienić. Także ma to dla mnie przede wszystkim takie plusy i stąd zdecydowałem się właśnie na taką metodę. Także to nie jest tak, że ja jestem tutaj jakimś przeciwnikiem malowania pistoletem. Jeśli ktoś ma do tego warunki albo zajmuje się tym i przyjmuje takie zlecenia, a ktoś inny chce po prostu zlecić takie malowanie, naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pomalować ją po prostu pistoletem. Ramę mam poskręcaną, jeszcze ręcznie wszystkie nakrętki posprawdzałem, podociągałem, żeby na pewno były mocno przekręcone, więc czas w takim razie podnieść przyczepę i osadzić ją na ramię. Wtedy, gdy podnosiliśmy tą przyczepę, żeby wyciągnąć ramę spod niej, to byłem tutaj ja i jeszcze dwie inne osoby, które pomogły mi właśnie wtedy ją podnieść. Natomiast w tym momencie jestem tylko ja, tu jest jeszcze jeden kolega, który ewentualnie mógłby mi pomóc. Dlatego muszę trochę bardziej kombinować. Zorganizowałem sobie tutaj taki podnośnik słupkowy i postaram się w pojedynkę powoli każdą stronę podnosić, podważać, tak żeby ona mi nie spadła. Jedna ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, to fakt, że musimy te podpory dać bardzo blisko krawędzi po to, aby rama zmieściła nam się pomiędzy jedną belką a drugą. Także no, taki ryzyk fizg, mam nadzieję, że ta przyczepka mi nie spadnie. Udało mi się całkiem wysoko w ten sposób podnieść tą przyczepkę. Ta konstrukcja nie jest zbyt pewna, jej za bardzo nie ufam, także może nie będę już próbował bardziej ją podnosić, tylko przymierzę, może wystarczy to, żeby wsunąć ramę pod przyczepę, no jeśli nie, no to jeszcze troszeczkę ją podniosę. Także biorę ramę i spróbuję nią tam wjechać. Pokażę Wam, na czym polega trudność i z czym walczę. Tutaj, jak widzicie, jest śruba. To jest śruba, która trzyma podłogę z ramą. I teraz muszę tak opuszczać przyczepkę, żeby ta śruba weszła w otwór profilu ramy i żeby ona była prosto. Także spróbuję tutaj troszeczkę sobie pomóc, jakoś tą ramę poprzesuwać. I w momencie, gdy delikatnie, bardzo delikatnie opuszczam przyczepę na lewarku, opatrzcie, to siada wtedy i ta śruba tam wchodzi. Chyba się udało. Pokażę Wam jeszcze tutaj od spodu. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak, tutaj jest ta śruba i trafiła w otwór. Także myślę, że będzie dobrze. And now it's time to play. There's nothing like feeling young and free. Praca może nie była ciężka, ale było z tym trochę zabawy. Jak pewnie pamiętacie, w momencie, gdy ściągałem tą przyczepę z ramy, tutaj był Bartek, był jeszcze jego kolega, w trójkę łatwiej było to zrobić. Natomiast dzisiaj jestem tutaj sam, w zasadzie był tylko jeden kolega Bartka, który troszeczkę mi tutaj pomógł, więc żeby ten temat ogarnąć, wspomogłem się takim podnosikiem olejowym, słupkowym, który pomógł mi tutaj z dźwiganiem tej przyczepki.
Zabawy trochę było, ale jak widzieliście, da się to zrobić w pojedynkę. Przyczepka jest już na ramie, także w tym momencie temat renowacji ramy uważam za zamknięty. No i w końcu będę mógł wyjechać tutaj przed halę z tą przyczepką, zobaczyć jak ona wygląda w świetle słonecznym i czy nie wymaga jeszcze jakichś poprawek, jeśli chodzi o malowanie. No dobrze, skoro przyczepka jest już na ramię, to w takim razie czas na zamontowanie kół, tych kół, które widzieliście ostatnio na shortcie. Dzięki temu będę mógł wyjechać przyczepką tutaj z hali i zobaczyć przy świetle dziennym, jak ona wygląda, czy jest dokładnie pomalowana, czy nie wymaga jakichś poprawek. Także najwyższy czas składać powoli to wszystko już do kupy. Zamontuję jeszcze też zaczep. No i jeśli wszystko będzie się zgadzało, to czas będzie na montaż okien. Także podnoszę przyczepkę na lewarku i montuję koła. Ok, tak jak obiecałem, pokażę Wam dokładnie, co to są za koła. Tak one się prezentują teraz zamontowane już na przyczepie. Są to felgi marki Carbonado o rozstawie tych gniazd, który pozwala je montować zarówno na 98, 4x98, jak i 4x100. Tych modeli jest dużo, także można sobie wybrać takie, jak się komuś tam podobają. Natomiast jeśli chodzi o opony, są to opony Goodyeara o profilu 175 na 70 R13. Także myślę, że całkiem fajna oponka. Zobaczymy, jak to będzie się spisywało. Jest to opona wielosezonowa. Tutaj oczywiście przyjdą jeszcze nowe śruby i dekielki na te felgi, natomiast jeszcze na razie są one tak tymczasowo przykręcone tymi starymi śrubami. Kolejną rzeczą, która pozostała mi tutaj do poskładania, jest przykręcenie zaczepu i żeby to zrobić, to muszę tutaj dorobić teraz te tulejki, które zostały pocięte razem ze śrubami od zaczepu. I te tulejki zostaną zrobione z takiej rurki. Tutaj w ten sposób jeszcze dam na górę i na dół podkładki, żeby ona miała lepsze oparcie i do tego ta sprężynująca podkładka i nakrętka samokontrująca i myślę, że to będzie fajnie się trzymało. Także tnę 4 takie rurki i skręcam. No dobra, mam te elementy, te tulejki już przygotowane i miałem montować ten mój stary mechanizm najazdowy z hamulcem. Jedynie plan był taki, żeby wymienić tylko zaczep, bo on już jest w strasznym stanie. A ten mechanizm hamulcowy no w zasadzie działa tak na pół gwizdka, bo tutaj troszeczkę się przycina to suwadło, ale myślę, że się rozrusza. I miałem je już montować, ale słuchajcie, Bartek jest po prostu niesamowity, bo mówi: taka ładna przyczepka, rama wygląda jak nowa, no przestań, nie będziesz montował przecież czegoś takiego. I gdzieś wykopał, nie wiem skąd, taki oto piękny mechanizm razem z nowym zaczepem i powiedział, że mogę sobie go na razie zamontować. Tymczasowo go nie potrzebuję, więc mogę go sobie tutaj na testy zamontować i zobaczyć, jak to będzie się spisywało. Także dzięki, Bartek, oczywiście skorzystam, więc przykręcimy ten piękny, błyszczący mechanizm. No i zobaczymy, jak to będzie się spisywało, jak będzie mi się jeździć właśnie z takim zaczepem. Ok, no dobrze, więc najwyższy czas to skręcić. Jeden z moich widzów zasugerował w komentarzu, abym może troszeczkę mniej opowiadał jakby przed pracą, później robił timelapsy, tylko starał się bardziej właśnie mówić w trakcie pracy, że tak będzie ciekawiej. Nie wiem, jak będzie mi to wychodziło, z tego względu, że dużo z tych prac jest po prostu hałaśliwych i wtedy może być słabo z dźwiękiem, ale spróbuję. Więc montujmy to. Tutaj widzę troszeczkę, muszę jednak poprawić jeszcze te otwory od śrub, bo ta śruba mi tutaj nie wchodzi, chyba go przeoczyłem.
Ok, wszystkie te otwory już sobie poprawiłem. I jeszcze profilaktycznie psiknę to tutaj tym ocynkiem sprayu, żeby pozabezpieczać te wszystkie miejsca. Ok, więc skoro mam już to wszystko poprawione, to nie powinno być teraz problemu z przykręceniem. Więc tak, idzie śruba, podkładka, do tego kolejna podkładka, tulejka, podkładka od spodu, żeby ta tulejka miała lepsze oparcie. Ok. No i od spodu podkładka i nakrętka samokontrująca. Tutaj sobie to na razie tylko tak przyłapię, żeby mi łatwiej było ustawić te wszystkie pozostałe śruby. W momencie, gdy to jest luźne, nie jest do końca skręcone, to łatwiej sobie tutaj tym jeszcze troszkę pomanewrować i myślę, że tak będzie najprościej. Dobra, ja włączę timelapsa mimo wszystko i skręcam to do końca. Ok, udało mi się tutaj wszystkie śruby poprzekładać. Trochę trzeba było się posiłować. Te profile, wydaje mi się, że w cynkowni od temperatury lekko się zwichrowały. One od początku wyglądały na takie ustawione troszeczkę ten w tą stronę, a ten w tą. Wcześniej na pewno tak nie było, więc to wymagało, żeby tutaj troszeczkę ponaciągać te profile, żeby one trafiły w odpowiednie miejsce, ale już w tym momencie jest wszystko w porządku, więc zabieram się za dokręcanie tego. No i zaczep będzie zamontowany. Oczywiście tutaj jeszcze będzie kwestia zamocowania tego hamulca najazdowego, połączenia tego mechanizmu właśnie z prętem i tam z dalszymi elementami w osi, ale to już jest zupełnie inny temat. Także ja to do końca skręcam, no i zaczep będzie zamontowany. No dobrze, poskręcałem to do końca, podociągałem śruby, wszystko jest piękne, błyszczące. Pokażę Wam tylko z bliska, jak to wygląda, jak to wyszło. Zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj zastosowałem oczywiście te wzmocnione śruby o otwartości 8,8. Natomiast tutaj od spodu wygląda to w ten sposób. Tutaj jak widać są te tulejki, które robiłem, podkładki, nakrętka. Także tak to wygląda. No dobra, zaczep jest zamontowany, koła są, także można, myślę, już powoli wyjeżdżać tą przyczepką tutaj na zewnątrz, żeby zobaczyć, jak ona wygląda na dworze w takim dziennym świetle. Dzisiaj już jest późno, ale myślę, że jutro albo pojutrze, w zależności od tego, kiedy będzie fajna pogoda, wyprowadzę tą przyczepkę na zewnątrz. No i tak jak obiecałem, pokażę Wam dokładnie, jak wyszło mi to malowanie. Także do zobaczenia, myślę, na dworze. Dzisiaj jest nie najgorsza pogoda, więc tak jak Wam obiecywałem, wyprowadziłem przyczepkę na zewnątrz, żeby ją dokładnie obejrzeć z każdej strony przy lepszym świetle, czy nie ma gdzieś jakichś miejsc, w których jeszcze farba przebija i czy nie wymaga jakichś poprawek. Zaraz pokażę Wam to też z bliska, natomiast z tego, co wstępnie oglądałem, to w zasadzie chyba jest ok, natomiast z tyłu mniej więcej od świateł w dół oraz tutaj z przodu, również na dole jest takie jedno czy dwa miejsca, które będą wymagały jeszcze poprawienia, także na pewno te miejsca będę musiał podmalować, ale to są już takie niewielkie
niewielkie poprawki. Będę jeszcze malował drzwi od tej przyczepki, więc wtedy sobie za jednym razem to podmaluję. Chodźcie, pokażę Wam z bliska. Zobaczcie, dach wygląda w ten sposób. Myślę, że on jest całkiem dobrze pomalowany. Nie widzę jakichś miejsc, które wymagałyby jeszcze poprawki. Także dachu na pewno już drugi raz malować nie będę. Natomiast ściany wyglądają w ten sposób. Też tak wygląda ten kolor w świetle dziennym. Myślę, że całkiem w porządku. Jak się tutaj do niej doda jeszcze ciemne elementy typu właśnie ciemne okna czy ciemne rączki, to całkiem fajnie będzie to wyglądało. Także tak na ten moment przyczepa wygląda w świetle dziennym. Rama w cynkowaniu wygląda w ten sposób. Ta struktura wygląda w ten sposób. No i ponieważ tutaj już nie będę nakładał żadnej kolejnej warstwy, to ona już będzie taką strukturą, że tak powiem, końcową. Nic tutaj już nie będę poprawiał. Tak to zostanie. Zobaczcie. Tak to wyszło, więc tak wygląda to malowanie Raptorem i wałkiem. W ten sposób. Jeśli chodzi o jakieś takie przetłoczenia, to zrobiłem to tutaj w ten sposób. Jeszcze tu Wam pokażę z bliska. Także tak to wyszło. Więc sami ocencie, czy to malowanie i ta struktura jest ok, czy tak jak niektórzy gdzieś tam w komentarzach pisali, że wałek się do tego nie nadaje. Na dachu z bliska wygląda to w ten sposób. A te boczne przetłoczenia z bliska tak mi wyszły. Mam nadzieję, że tutaj autofokus da radę i będą one dobrze widoczne. Ok, w takim razie przyczepa wraca z powrotem na warsztat. Domaluję sobie tutaj te dwa miejsca. No i chyba będę brał się za montaż okien. Także na tym kończę dzisiejszy odcinek. Żegnam się z Wami. Dziękuję, że byliście ze mną, poświęciliście swój czas. Jeśli podobał Wam się odcinek, dajcie łapkę w górę. Będę również wdzięczny za subskrypcję. Do następnego. Cześć.